5 pytań, które warto zadać architektowi przed jego zatrudnieniem i to jest pytanie numer 3. Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z wykształcenia, z zamiłowania i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moją wiedzą na temat architektury. Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, zapraszam na mój kanał, zapraszam do oglądania filmów, zapraszam do subskrypcji i komentowania. Jeżeli chcecie zobaczyć jakiś film albo jakąś informację rozwinąć z tego filmu, skomentujcie, ja postaram się na nią odpowiedzieć albo nawet nakręcić dla Was film. Jeżeli chodzi o pytanie numer 3, to jest powrót do komunikacji obrazkowej. Dlaczego? Opowiem Wam historię, jak zadzwoniła do mnie moja klientka. Jeszcze nie wtedy moja, ale zadzwoniła do mnie jedna z klientek i zapytała się, czy ja projektuję w stylu kolonialnym. I ja mnie przeraziło, bo ja styl kolonialny, no nie. Nie, ja się w tym źle czuję, to w ogóle nie działa, to jest dla mnie za ciężkie, ja się w tym nie odnajduję. Już chciałam wyrzucić to wszystko z siebie, że kompletnie nie, ale coś mnie powstrzymało i zadałam jej pytanie, a co to dla niej znaczy ten styl kolonialny? No i klientka zaczęła opisywać styl modernistyczny, funkcjonalny, z elementami mebli brytyjskich, tak, stylizowanych troszeczkę, ale też nie kolonialnie. Więc to mnie zainspirowało do tego, żeby pytać klientów po prostu na widokach, tak, czyli na tablecie, na telefonie, na inspiracjach, dogadywać się, czy ten styl to jest styl, w którym ja się dobrze czuję i w którym oni chcą, żebym ja się dobrze czuła. Dlatego najłatwiej przygotować jakieś inspiracje w domu, na spotkaniu je przedstawić, żeby była komunikacja, po prostu. Bo tak naprawdę słowa mogą zupełnie co innego w tym momencie znaczyć, więc komunikujmy się obrazami. Dlaczego nie tylko zobaczyć stronę internetową i to wystarczy? Otóż to jest bardzo ważna informacja, którą muszę się z Wami podzielić, bo musicie wiedzieć, że na stronach internetowych nie muszą wcale być zdjęcia realizacji, tylko mogą być renderingi, które tak dobrze udają realizację, żeście się przekonani, że to są zdjęcia wnętrz. Dla przykładu katalog Ikei jest cały robiony na renderingach. Może co po niektórzy są teraz w szoku, ale tak jest. Więc to wcale nie znaczy, że ta osoba w tym stylu się dobrze czuje. Jedyne co, to że ta osoba zamieściła te grafiki na stronie. Więc dobrze jest się o to dopytać. Co więcej, to, co jest na stronie, to na pewno nie wszystko, na co stać architekta. Więc też można się zapytać, czy mimo, że na stronie nie ma takich grafik, może ten architekt się w tym jednak dobrze czuje i może warto mu dać z tym szansę. Ja nie jeden super projekt zrobiłam w ten sposób, więc warto zadać to pytanie, czy po prostu ten architekt się dobrze w tym czuje. I ostatnia informacja jest taka, że na stronach internetowych są często tacy architekci, którzy po prostu mają swój styl i oni nie wyjdą spoza ram projektowania takiego swojego. To od razu widać, że oni zrobili to wnętrze i to jest taki styl, który albo Wam odpowiada i tak chcecie i wtedy się dogadacie, ale raczej nie wymusicie na takim architekcie tego, żeby zrobił po Waszemu, bo taki architekt po prostu ma swój styl i zawsze gdzieś tam się go trzyma i go przemyca, więc też warto zadać to pytanie, żeby lepiej po prostu wybrać, lepiej dopasować takiego architekta do Was. Przypomnę, że pytania dobrze jest zadawać w komplecie, więc zapraszam na pozostałe filmy, zapraszam do oglądania kanału, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Jeżeli coś chcecie jeszcze wiedzieć, no to spokojnie zadawajcie pytania i do zobaczenia.